No, ciekawi mnie, co to z tego wyjdzie. O, wyszło. O, nie w słońce. Mały gaz. Zejdźmy trochę niżej. Jak tutaj z wytrymowaniem? Nie, no jest nieźle. To jest ciekawostka. Wyłączmy gaz. To też jest... O kurcze! To jest wyłączony gaz. Patrzcie, co się dzieje. On szybuje jak szybowiec. Co prawda tutaj to wspomaganie żyro działa. Ja piórkuję. No niesamowite. Dzisiejszy dzień wcale nie zapowiadał się jakoś cudnie. Dobra, już włączymy jakieś minimalne obroty. Ależ to jest coś ciekawego. Wiecie co? Ki 84, jak dobrze pamiętam. Bardzo tani samolocik z AliExpress. Widzę, jest taka trochę taki kierunek na małe, lekkie, tanie samoloty. Bo cena tego modelu no nie była zbyt duża. Na razie tak trochę się jeszcze mimo wszystko koncentruję na sterowaniu. No jest totalnie powolny. No tu masz jakieś przełączniki. Spróbujemy akrobacji coś. Mocno zadziera go do góry. Ale ja wiem czemu, bo ja już go sobie trochę oglądałem w domu. Teraz jest w manualnym trybie. O kurczę, manual? Dobrze, też daje radę. Aczkolwiek strasznie mocno zadziera. Dobra, włączmy wspomaganie. Nie chciałbym go starać, chociaż myślę, że nic mu się nie stało. Ale wiaterek jest niefajny. Okej. Dobrze, dzisiejszy dzień taki trochę stresujący, zresztą jak to zazwyczaj bywa, koniec roku, różne rzeczy się dzieją. Ale znalazłem też chwilę, żeby przyjechać na lotnisko. Już od jakiegoś czasu ten samolot jest u mnie, tylko nie było czasu, żeby... Nie było czasu, od jakiegoś czasu nie było czasu. No w każdym razie jest już jakiś czas u mnie, ale nie było okazji, żeby polatać. Ciekawa maszyna. W sumie to cieszę się, że go kupiłem. O kurczę. Niewiele samolotów, którymi bym zaryzykował aż te takie akrobacje, a nim bez problemu. Co prawda brak steru kierunku. Czekaj, czy on może ma ster kierunku? Ma? Ma! O kurde, zapomniałem zwrócić uwagę, czy on ma ster kierunku. Ma ster kierunku. Wiatr też jest, ale nie fajny. Okej, spróbujemy nim jeszcze wylądować. Dobrze idzie to na drodze. Jak się uda. Bo akurat w tym momencie, jak wieje wiatr, to już tak się nim nie steruje fajnie. Ale próbujemy. Próbujemy. No może nie na drodze, ale udało się. Niesamowite. Super. To jeszcze jeden start, co? Tak zarazem. Oj. Dobrze, idzie dobrze.
I co, spróbujemy nim wylądować. Okej, nie... Idziemy. Tak na harierka trochę. Z wyłączonym silnikiem lądowanie, tak na marginesie. Znowu nie na drodze, ale za to całkiem nieźle to wyszło. Okej. Ciekawostka. Niezła ciekawostka. To jeszcze raz. To jeszcze raz. Ups. Dawno nie było zderzenia z samochodem. Dobra, ale stało się tak, jak przewidywałem. Mega. Mam jeszcze dzisiaj w planach inne starty, dlatego na umówienie. Coś niesamowitego. A bohaterem dzisiejszego odcinka jest Ki 84, a przynajmniej tak było napisane na pudełku z AliExpress. Tani samolocik, w sumie troszeczkę większy niż te 400. On tam chyba ma coś koło 70 cm rozpiętości i nie za drogi. On chyba kosztował coś około 500 zł. Całkiem ciekawa maszyna. Start dosłownie, prawie że z partyzanta. Dosłownie. Przyjechałem, odpaliłem i wystartowałem. Coś niesamowitego. Te 40 cm to jest fajna sprawa, ale ten, no wydaje mi się, że przebija 40, bo jest trochę większy i go troszeczkę lepiej widać. I przede wszystkim jest kilka tutaj ciekawych rzeczy. Przede wszystkim pierwszą rzeczą, która tutaj tak zwraca uwagę, to silnik bezszczotkowy. Jeżeli zaś chodzi o tutaj aku, to 2S serwa, takie z kategorii około 3-4 gram. Tak samo tak, tutaj lotki, te serwa. Płytki nie pokażę, bo jest tutaj pod spodem. Wygląda dość podobnie jak przy tych samolotach 40 mm. No oczywiście jest to inna płytka, bo tam są silniki szczotkowe. Tani samolot z AliExpress, latający, z prawie proporcjonalną aparaturą, bo tak jak przy tych 40 mm samolocikach tam też jest proporcjonalna, ale to umówmy się, że ta proporcjonalna aparatura tak jest dość umownie proporcjonalna. To znaczy tak, ale precyzja tej aparatury no nie należy do najwyższej, więc to tak umówmy się, że jest proporcjonalna, ale daje się sterować. Zresztą co było widać, 3 podejścia do lądowania na drodze i prawie się zmieściłem, co przy dzisiejszych warunkach, nie wiem czy to będzie widać, ale te krzaczory tak dość mocno się ruszają. Raz wieje mocniej, raz troszeczkę słabiej, to powiem, że no to nieźle wyszło. No to ostatnie lądowanie na drodze. Ja chciałem wylądować na drodze, zaraz pokażę dlaczego. Patrzcie, bo to podwozie, które to jest, ono jest takie dość giętkie. Ja wiedziałem, prawie byłem pewien, że któreś się koło złoży. O, tym bardziej, że przy niewielkim nacisku jedno idzie do przodu, a drugie do tyłu. Także tutaj by trzeba było trochę powyginać te druty, żeby to lepiej lądowało, ale no jest szansa. Śmigło jest nieoryginalne, to tak tylko uprzedzę, bo tutaj było trójłopatowe, a w pośpiechu pakowania nie zabrałem tego, które tutaj było przewidziane w zestawie, zostało zabrane no jakieś inne, no i tylko śmigło się nie zgadza, reszta jest tak jak powinno być. Gdybyście się zastanawiali, to prędzej niż ten 40 mm, to chyba ten powinien trafić na tapetę, a jest niewiele droższy. Aha, bo ja jeszcze powiem od razu, że kupiłem w zestawie z 2 akumulatorami, także to już w ogóle mega jest. Ładowareczka, aparatura, 2 akumulatory to było około 500 zł, co jest, wydaje mi się, całkiem rozsądną ceną jak za taki samolot latający w takich warunkach jak dzisiaj. Dziękuję za oglądanie i do następnego filmu. Cześć!